Drugie rozwiązanie to 3chat. Jak całe to spotkanie wokół trójki się nomen omen krąży. I 3chat znowu jest bazowym use case'em. Przez bazowy use case rozumiemy narzędzie do interakcji z wewnętrzną bazą wiedzy. Przez interakcję rozumiemy taką interakcję konwersacyjną, czyli de facto my jesteśmy w stanie rozmawiać ludzkim językiem z naszymi dokumentami i z naszą bazą wiedzy. To narzędzie pozwala zasilić to środowisko dokumentami wewnętrznymi firmy. I teraz tylko od Was zależy, co to będą za dokumenty. Mogą to być dokumenty HR-owe i wtedy na przykład pracownicy mogą pytać, jak zdobyć zwrot za okulary. Nie musi teraz od HR-u, nie musi szukać dokumentów, nie musi scrollować. Zadaje pytania odnośnie tego dokumentu i odnośnie tej polityki firmy. Mogą to być dokumentacje projektowe i wtedy działamy w jakimś projekcie i odpytujemy to narzędzie o wiedzę projektową. I tak naprawdę 1000 innych zastosowań w zależności od tego, czego ma ono dotyczyć w Waszej firmie. Więc to jest taki bazowy use case, który dostosowujemy, czyli tam ta trzecia, jak dobrze pamiętam, zaleta, który dostosowujemy do Waszego biznesu. Jest pytanie z sali. Takie pytanie, to jest takie ułatwienie wyciągania esencji z firmy. Jak zabezpieczyć? No, zabezpieczeniem właśnie jest to, że dwa aspekty. Te dane są przechowywane lokalnie, więc one przede wszystkim nie wypływają na zewnątrz, a dwa, jeżeli tutaj mówimy o zabezpieczeniu już wewnętrznym pomiędzy różnymi działami firmy, to tak naprawdę my tworzymy to narzędzie, raz, że możemy opierać się na poziomie uprawnień, a dwa, możemy stworzyć wiele instancji niezależnych, celowanych do HR-u, do projektu albo w szczególności nie jest to jakiś taki worek, gdzie wrzucamy wszystko z całej firmy i wszyscy mają dostęp. Absolutnie nie. To też jakby technicznie się nie udaje, bo ten model trzeba i to narzędzie trzeba stunelować trochę w kierunku danego rozwiązania, ale możemy bezpieczeństwo takie powiedzmy wewnętrzne ograć na parę sposobów. Ale bo teraz, żebyśmy jasno, my tego nie wymyśliliśmy. Nazwijmy to, ChatGPT już to ma. Czyli można sobie tak zwanego GPT-sa stworzyć, wejść, wrzucić dokument, pytać dokument, odpowiada, super. No ale żeby to zrobić, ten dokument musimy wysłać do chmury, wysłać do OpenAI. I oczywiście tam, jak korzystam z ChatGPT, to mam informację, że te dane treningowe czy softu nie są wykorzystywane przez OpenAI. Okej, wierzę, ale stosuję protection premises. Tak bym powiedział. To znaczy, żeby ta jakość tych danych, która jest do RAG-u, była odpowiednia. Jeżeli zasilimy słabą jakością danych, no to dostaniemy słabo. Zdecydowanie tak. Mam tylko godzinkę, więc nie powiem wszystkim, ale to jest ważny głos dyskusji, bo ja też chcę być fair wobec Was. To nie jest tak, że mamy zbiór dokumentów, nie musimy nic z nimi robić, wrzucamy i to nagle działa tak just like that. To nie działa w ten sposób. Trzeba wykonać pewną pracę na początku, żeby to dane przygotować. I to jest bardzo ważny aspekt, no bo tu działa ta stara zasada, sparafrazuję, słaba jakość na wejściu, słaba jakość na wyjściu. Nie będę dosłownie korzystał z tego angielskiego określenia. No i korzyści tak samo, no, czas, poprawa komunikacji, wzrost produktywności, no, wydaje się, że te korzyści są oczywiste. I oczywiście pełne bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie dane trzymamy wewnątrz firmy. I to jest klucz. Czy taki model potrafi lunatykować, czy... Przepraszam? Czy taki model potrafi lunatykować, czy jest temperatury? Już powiem. To jakby w tej branży nazywa się halucynowanie, ale dzięki, bo lunatykowanie to jest też fajne określenie. To podoba mi się, to zacznę korzystać. Tak, to jest jedno z większych wyzwań, nie tylko naszych, ale także ChatGPT i wszystkich innych modeli językowych, czyli tak zwane halucynacje. Halucynacje to są, no, nazwijmy to delikatnie, nie do końca zgodne z prawdą odpowiedzi. I tutaj, jak tutaj kolega wspomniał w drugim rzędzie, są pewne parametry, którymi możemy sterować. Jednym z tych parametrów jest parametr temperatury, gdzie tak naprawdę temperatura odpowiada za to. To jest, powiedzmy, do uproszczenia skali 0,1, gdzie temperatura ustawiona przy zerze to jest taki żołnierz. On odpowiada bardzo krótko, rzeczowo, jest w ogóle niekreatywny, a jak przesuniemy tę temperaturę do jedynki,
no to dostajemy takiego bajkopisarza, który tam będzie pływał i on wszystko powie. I on wszystko wie i tak dalej. I jednym właśnie też z wyzwań tego typu wdrożeniach jest dobranie odpowiedniej temperatury, no żeby to nie był to jakiś taki, powiedzmy, socjopata, który powie tego jednym wyrazem tak albo nie, ale znowu, żeby nam nie pływał w kontekście tutaj odpowiedzi. Więc są wyzwania i ja mówię o tym otwarcie. Wyzwania przy tego typu rozwiązaniach są, ale tutaj nie wybijamy się na tle rynku, bo z tymi wyzwaniami wszyscy się mierzą, łącznie z OpenAI-em. Ale mamy też tutaj pewne sukcesy na tym polu. I takim sukcesem jest success story naszego TreeChata. Wdrożyliśmy to rozwiązanie u nas wewnętrznie w firmie dla jednego z projektów, który napisaliśmy system dla naszego klienta. To jest bardzo duży klient i ten system jest jego systemem korowym. Napisaliśmy ten system 8 lat temu, cały czas go rozwijamy. To jest ogromny system i wspiera procesy takie krytyczne u tego klienta. No i teraz tak, no my ten system rozwijamy, więc to jest taka baza wiedzy. Nakarmiliśmy tego naszego czata danymi projektowymi odnośnie do tego systemu i w pierwszym kroku to jest wsparcie dla analityków, czyli dla mnie, dla deweloperów i testerów przy rozwijaniu tego systemu. No, nigdy nie jest tak, że wszyscy mają pełną wiedzę o systemie, więc jeżeli potrzebujemy dowiedzieć się o jakiejś funkcjonalności, to jest jedno ze źródeł naszej wiedzy. Ale dużo bardziej pomocne to jest w drugim aspekcie, bo system jest korowy i świadczymy usługę w trybie SLA 24/7. No, to oznacza takie dosyć mało romantyczne podejście, że najczęściej, że zdarza się, że dostajemy zgłoszenia o jakimś problemie w systemie, na przykład o 3 w nocy. No i na koniec dnia to jest takie właśnie mało romantyczne, że jest ktoś na dyżurze, ktoś smacznie śpi, no ale dostaje telefon, powiadomienie o 3 w nocy, to musi wstać, musi otworzyć laptopa, musi ten ticket podjąć i musi rozwiązać problem. I oczywiście, tak mówię, no nie jest tak, że cały zespół utrzymujący zna ten system w 100%. To nie jest oczywiście możliwe. I wykorzystujemy to narzędzie po to, no bo każde zgłoszenie, jakiś błąd czy jakiś problem jest osadzone w kontekście jakiejś funkcjonalności systemu. Jeżeli ten błąd dotyczy danej funkcjonalności, to my szukamy przy użyciu tego czata jakiejś podstawowej informacji, czego dotyczy funkcjonalność, co ona robi, kiedy została stworzona, etc., żeby pomóc temu biednemu deweloperowi o 3 nad ranem albo w nocy, no dla mnie w nocy, bo ja chodzę późno spać, ale jakoś nad ranem, po to, żeby pomóc mu ten problem rozwiązać. Więc to jest taki przykład realnego użycia tego narzędzia. Jest pytanie? Oczywiście wchodzimy do branży security, bo teraz bardzo popularne staje się wdrażanie detekcji z jakichś false pozytywów, jeśli chodzi o security i rozumienia tych logów za pomocą sztucznej inteligencji. Tu pytanie padło o wdrożenie w branży security. Nie mamy takich wdrożeń. Mamy narzędzie, nie to spotkanie, ale jedno zdanie. Mamy narzędzie Log Aggregator, który jest odpowiedzialny za właśnie zbieranie i analizę logów. I na takiej ścieżce rozwoju mamy w planach użycie tych modeli do przetwarzania tych logów, no bo logi to jest tekst, a tekst to jest paliwo do modeli językowych. Więc takie wdrożenie nie mamy. Ale mamy to gdzieś tam, powiedzmy, na jakiejś takiej naszej szerokiej roadmapie rozwoju. I teraz przykład zupełnie z innej strony, inna półkula, ale także inna orbita, jeżeli chodzi o wielkość firmy. To jest OCBC Bank. To jest singapurski bank, który także bardzo mocno wdraża podejście AI-owe. Tam to wdrożenie było realizowane przy udziale naszego partnera, firmy Cloudera. I pokazuję to po to, żeby pokazać skalę, bo my działamy w skali 60+, a tutaj działamy w skali 4000, 5000 plus użytkowników, pracowników danej firmy. I ten bank także wdrożył takie dwa narzędzia, które marketingowo nazwał inaczej, sprowadza się do tego samego, tylko właśnie to pokazuje pewne utunelowanie, skierowanie tego narzędzia w odpowiednie tory. Pierwszy to jest OCBC Buddy, czyli to, co mówiłem wcześniej, to jest taki właśnie kumpel,
pracowników firmy, gdzie właśnie pracownicy mogą odpytywać o kwestie ubezpieczenia, urlopów, polityk firmy. No i tutaj to narzędzie jest w stanie przeszukać 150 000 stron i aktualnie używane jest około 30 000 razy miesięcznie, więc to też pokazuje, że w takiej gigaskali to jest możliwe. No i tak samo wdrożyli takie rozwiązanie Document AI, czyli tutaj także ekstrahują informacje z dokumentów tam projektowych, dotyczących ESG i każdych innych. No i tutaj oczywiście korzyści to jest skrócenie tego czasu. I teraz, żeby tak zakończyć tą prezentację w taki trochę bardziej praktyczny sposób, to chciałbym zaprezentować w praktyce, jak wygląda praca z TrzyChatem w odniesieniu do dokumentu BDF. Przyspieszmy odrobinę ten filmik. Niech będzie tam 1,5 raza. I słowo wstępu. Prawy ekran to jest rozwiązanie TrzyChat. To jest rozwiązanie nasze wewnętrzne i do tego rozwiązania, do TrzyChatu dodaliśmy dokument umowy w języku angielskim. Jest to jakaś umowa dostępna publicznie w internecie firmy Dell. I teraz pokażemy, jak wygląda praca tak symultanicznie, jak działa TrzyChat i jak działa takie, powiedzmy, ręczne przeszukiwanie tego dokumentu w kontekście pytań, które mu zadajemy. Zaczynamy od pytania, co powinno zawierać zamówienie. Więc szukamy, tu czat pracuje, my tutaj szukamy tego fragmentu po słowie product. No, tych wyrazów jest ponad 1200, więc jest czego szukać. No i tutaj staramy się, ja nagrywam ten filmik i pracuję w ten sposób, pauza, pracuję w ten sposób, że szukam tego wyrazu. Minęło kilkanaście sekund, mamy odpowiedź z czata, kontynuujemy tutaj wspomniany przeze mnie human touch. Kontynuujemy. Staram się tak naprawdę roughly, że powiem, skanować ten dokument i szukać właściwej odpowiedzi. Wciąż się staram. O, jest 6 scope of work. O, jest 7. Purchasing under master agreement. No i teraz tu, w sumie podkreślam to i widzimy. Czat przygotował podsumowanie, co musi, bo poprosiłem go, żeby rozbił to i na produkty, i na usługi. I czat przygotował podsumowanie odnośnie do tej części i wylistował te fragmenty, o które go zapytałem. Tylko oczywiście zrobił to dużo szybciej niż ja zrobiłem to ręcznie. I przechodzimy do kolejnego pytania. Byłem ciekaw, czy Dell jakby tutaj zapewnia gwarancję dla produktów firm trzecich. No więc zadałem takie pytanie do czata. No i szukam w dokumencie po słowie warranty. No to jest warranty 107 razy i lecimy. Tu już mamy odpowiedź, że Dell takich usług gwarancyjnych dla firm trzecich nie świadczy, no bo w sumie to jest logiczne. I szukamy dalej. Znaczy szukamy po warranty, ok, trafiliśmy na dobry rozdział. Skanujemy software services, pojawia się limitations, ok, więc jakiś, powiedzmy, punkt zaczepienia, ale jest third party. I tutaj mamy informację, że Dell nie świadczy usług gwarancyjnych dla produktów firm trzecich. My się dowiedzieliśmy o tym ręcznie, czat stosuje wiedział to dużo szybciej. Następnie, wszyscy lubimy zniżki, ja również, więc byłem ciekaw, czy umowa przewiduje jakieś zniżki odnośnie do ilości jakby wolumenu zamówienia. O, tak, sorry za kalkę taką brzydką, ale tak będzie szybciej. No więc szukamy po wyrazie discount. Mamy 70 możliwości do weryfikacji. Czat myśli, my szukamy. Czat już wie i te discounty wyglądają naprawdę nieźle. Ja jeszcze nie wiem, szukam.
Jest to jakaś informacja, że coś oferuje, że dyskanty są możliwe, ale jeszcze bez szczegółów. Szukam i dochodzę przyspieszając nieco, dochodzę do wniosku, że jest pewien załącznik, który mówi o zniżkach i już tutaj, i dochodzę do tego samego miejsca, gdzie jest cały rozdział odnośnie do zniżek w stosunku do ilości. Zapytałem o sytuację, że ktoś z departamentu IT po prostu naprawił nasz serwer. No i zrodziła się taka wątpliwość, dość zasadna, czy w związku z tym straciłem gwarancję. I pytamy czata i szukamy. I po czym szukamy? Warranty oczywiście, bo to jest ten punkt wyjścia. Mamy odpowiedź, tutaj już trafiliśmy. No i tutaj, żeby też nie było tak słodko, generalnie to jest bez cięć, więc zostawiłem tak, jak wygląda. Co do zasady, odpowiedział OK, że prawdopodobnie straciliśmy gwarancję, trzeba to zweryfikować, ale jak widzicie, wskazał jeszcze sekcję, rozdział 48. Ja już to znalazłem tutaj teraz przy okazji, w międzyczasie w tym dokumencie, więc model ma rację co do zasady, że ta gwarancja została utracona, ale tu wskazał jeszcze sekcję 48. I byłem ciekaw, co jest w tej sekcji 48. Tutaj sobie oczywiście zweryfikowałem to jeszcze, że no i skroluję tam do tej strony do tej sekcji 48. No i tutaj właśnie pojawiły się wspomniane wcześniej halucynacje. W tej sekcji 48 nie ma informacji odnośnie do tej utraty gwarancji, więc w tym duchu fair podejścia do Was i odpowiedzialności to jest to miejsce, gdzie human touch jest potrzebny. Bo model powiedział w sposób prawidłowy, wskazał jeszcze jedno miejsce, sekcję 48, ale to wskazanie okazało się nie do końca trafne. Więc to są te wyzwania, z którym też mierzymy się my i inne firmy. Sekundkę, zatrzymam, tak? Jaki model siedzi pod spodem? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Wiedziałem, że od Pana. DeepSeek. DeepSeek. Ja z nim nieszczególne doświadczenie. Zdecydowanie wolę korzystać z ewentualnych działanych dwójki, teraz trójki. Tych modeli, jak wiesz, jest dużo i trochę więcej, więc to można by się doktoryzować, ale powiem szczerze, że mieliśmy na warsztacie DeepSeeka, bo teraz jest hype, a to jak to się pojawia, to raz bierzemy na laba, weryfikujemy, więc już na potrzeby tego spotkania skorzystaliśmy z DeepSeeka. Trochę cofnę. Panie, tutaj akurat mamy case, gdzie czat przeszukuje obszernie, co prawda, ale jeden dokument mamy, wrzuciwszy mu 155 PDF-ów, jest on w stanie jak Perplexity pokazać, na bazie którego dokumentu odpowiedział? Tak, tutaj jest coś, mój błąd, który popełniłem przy nagrywaniu filmu. Jak widzimy, jest tutaj taki przycisk odniesienia i po jego rozwinięciu on wskazuje nam dokument i stronę, w którym to znaleźliśmy. Przyznam się szczerze, że na potrzeby tego filmu powinienem to odkrywać, żeby jeszcze podbić tą wartość, ale dzięki za to pytanie. Tak, to źródło jest potrzebne. Wciąż do tego human touch, bo wciąż poziom zaufania jest ograniczony i w większości 8 na 10, 9 na 10 odpowiada OK, ale zawsze możemy sięgnąć do źródła i zweryfikować, czy aby na pewno jest OK. A drugie jeszcze pytanie, czy wprowadzaliście testy z językiem polskim w oparciu o DeepSeeka? Próbowaliśmy, efekty są mizerne. W ogóle Wprowadzał Wam chińskie znaki do tekstu? Chińskich znaków chyba nie. Bo my mieliśmy przy próbach właśnie implementacji DeepSeeka w niektórych naszych rozwiązaniach. Pisał ładnie po polsku, miało to sens, ale w międzyczasie na przykład pojawiały się wtrącenia chińskich znaków. Krzak. Jakby do końca to rozumiał,
No, czasami też się zdarza przy niektórych modelach, że język niemiecki traktuje jako polski, więc jeżeli prosimy go o pisanie po polsku, to pisze czasem po niemiecku. Tak. To też będą... Jeszcze języki w odpowiedzi, mimo że mu się napisze, że odpowiadaj po polsku. To też Jest taki ranking modeli, przepraszam, Nie, jest... które sobie najlepiej radzą. Bielik jest chyba na 6. miejscu teraz, jeśli chodzi o europejski obszar języków. Jest wysoko. Mówisz o modeli Marena? Tak. No, w ogóle to też znowu dyskusja na osobne spotkanie. Język polski jest wyzwaniem. I dla obcokrajowców, i dla modelu. Chociaż no, ten, kto się uczył mandaryńskiego, to pewnie ma inne zdanie. Tak? A jak Bielik radzi sobie na jakich dokumentów? No, my między innymi z Bielika, ale także z Pluma, który się pojawił, korzystamy właśnie w tym narzędziu wewnętrznym wspierającym nasz system. No i tak mówię, tutaj z polskim są wciąż wyzwania. Pojawiają się halucynacje, walczymy z nimi, ale no, miejmy świadomość taką, że modele językowe, wszystkie, które są stworzone, one są w 90, tam już nie waży, czy 7, 8 czy 9% wytrenowane na datasetach angielskich. I one są do tego przystosowane i dlatego właśnie budowa tych lokalnych modeli, czyli dotrenowanie ich na polskich danych, to są te kroki, które wykonujemy, żeby stworzyć model, który jest predestynowany do rozumienia języka polskiego i polskiego jakby kontekstu, kultury i jakby tego obszaru. I no tylko, że mówmy się, no, powstał Plum, czyli jakby pierwszy model rządowy, który jest wsparciem jakby tutaj przy wsparciu tutaj rządu i konsorcjum takich powiedzmy ośrodków naukowych. Tylko znowu Plum jest trochę bardziej pod urzędników. Są plany, żeby tego Pluma zaimplementować w mObywatel aplikacji, żeby pomagał urzędnikom w pismach, więc znowu to jest model językowy, ale jest on trochę bardziej ukierunkowany w kontekście urzędniczym. Bielik jest ukierunkowany trochę bardziej w kierunku uniwersalnym, żeby właśnie móc go zaimplementować w różnych firmach, do różnych potrzeb. Że nie będzie ograniczany w żaden sposób, jak to Sebastian wspominał, że nie zamierza ograniczać modelu, więc to, co jest w internecie, on ma podać tak, jak został nauczony. Ma powstać jeszcze kolejny model. Strażnik? Tak, Sójka. Tak, który ma to nadzorować. Tak, bo znowu, jak już, jedno zdanie, no bo teraz tak, z modelami jest, czy to nie jest bug, to jest feature, jest tak, że jak zapytamy, no sorry, jak właśnie, nie wiem, wyprodukować kokainę, no ten model nam to napisze, bo on w cudzysłowie wie to. I teraz w Bieliku, jakby w tym projekcie, z czym się zderzamy, chcemy właśnie zrobić model, nazwaliśmy go Sójka, który będzie pewnym strażnikiem, bo chcemy, żeby model Bielik był na przykład wdrażany w szkole albo w takim nauczaniu. I teraz no, chcielibyśmy sytuację taką, no, że jak ten uczeń zapyta o coś, co jest powiedzmy nie compliance, no to nie chcielibyśmy, żeby dostał tą odpowiedź. Więc tworzymy model, który jest takim pewnym strażnikiem, cenzorem, nazwijmy to, dla tego głównego modelu. Ale no, ten obszar, który tu poruszyłeś, no to jest, nie wiem, czy ja pamiętam pierwsze testy ChatGPT, które zaraz tam po premierze udało mi się wykonać, no to on był na początku bardzo niepoprawny politycznie. Stworzył każdy żart, każde uprzedzenie, więc jakby to jest proces, który jakiś taki, no to jest też cienka granica, gdzie jest cenzura, a gdzie jest powiedzmy jakieś takie dostosowanie modelu do życia. Na początku ChatGPT generował klucze Microsoft działające. Też na przykład, nie? W starszej wersji systemu, co prawda, ale tak. Ale działające. Ale działające. Ale co ciekawe, GPT-2 jeszcze była fajniejsza, ona pozwalała na o wiele więcej niż trójka, ale trójka została ograniczona. No i ma większy dataset oczywiście. Dokładnie tak. Pytanie, jak duży model tkwił u podstaw tego algorytmu? Który to jest DeepSeek? Który DeepSeek? 604? Największy. Nie. To jest, wydaje mi się, 32B, czyli 32 miliardy parametrów. Ale potrzebne to pytanie. Do uruchomienia tego narzędzia, na czym stoi ten TrzyChat? TrzyChat stoi na zwykłym takim serwerze podstawowym firmy Dell, jakiś tam workstation podstawowy i tam jest karta konsumencka
taka w granicach 10 000 złotych, chyba 4080, 4090, więc de facto zamknęliśmy się tutaj w kilku tysiącach złotych, żeby powstała taka prosta infrastruktura, żeby to uruchomić. Więc to nie stoją za tym jakieś tutaj setki tysięcy złotych. Oczywiście skalowanie, problemy, to wszystko wymaga dostosowania, ale w szczególności nie jest tutaj jakiś serwer za miliony, żeby to w ten sposób działało. Czy na potrzeby tego algorytmu fine-tunowaliście go, czy on leci tak jak pobrany z neta? Nie, tu leci jak pobrany z neta. Nie dostosowaliśmy tego modelu pod tą umowę. To jest to, o czym mówiliśmy. Tutaj de facto wrzuciliśmy plik i nie robiliśmy nic z modelem. On nie został jakby douczony tą umową. Czyli niejako rzeczywistym ten dokument skanował, tak? Tak. Przepraszam, czy on zapamiętał treść tego dokumentu? To znaczy, jeżeli spytam model o jakiś zapis z tego dokumencie, pamiętał? Model nie zapamiętuje. On za każdym razem odszukuje te informacje na nowo. I też, żebyśmy byli świadomi, i to ta sama sytuacja co w czasie GPT. ChatGPT albo inne narzędzie nigdy nie zwróci dwóch identycznych odpowiedzi. To jest ta sama sytuacja, jak Pan mi powie historię, a ja powiem, proszę mi powiedzieć raz jeszcze, to mniej więcej to samo, ale nie 1 do 1. I to działa zupełnie tak samo. On zawsze odszuka tych informacji. Oczywiście, jak to są jakieś proste informacje, jak, nie wiem, numer telefonu, no to siłą rzeczy ten sam zwróci. No, może tę kapkę inaczej tam to zdanie rozpocznie. Ale w szczególności on nie zapamiętuje, on zawsze szuka i interpretuje. Jesteśmy już trochę po czasie, więc kontynuujemy pytania, ale ja też spróbuję tutaj kontynuować ten filmik. Zapytaliśmy go o deadline odnośnie do płatności. Tu już wiemy, że 30 dni. Tutaj mieliśmy dosyć szczęście, bo rozdział odnośnie płatności był na początku, więc tutaj w miarę szybko można było też znaleźć, że to jest to 30 dni, ale wciąż uzysk jest dużo wyższy. I kolejne pytanie. O co pytałem? Polityka zwrotów. Dostaliśmy produkt, chcemy zwrócić. Czat szuka, no my szukamy po return. Pojawiło się to jakieś return policy, czytamy, ale widzimy, że szczegóły są w załączniku załączniku B. Model już wie. No my tutaj się dowiedzieliśmy, że musimy iść do załącznika B, więc szukamy załącznika B. Całe szczęście tylko 4 strzały. Jest tutaj. OK, szukamy dalej. Jest return policy. No i tu widzimy, że jest 30-dniowa polityka zwrotów, że są dodatkowe warunki, jakieś tutaj restocking fees, jakieś tutaj produkty promocyjne, cały proces, jak wygląda proces zwrotu. No to nam pięknie sumaryzował, przepraszam, i zebrał w formie jednej odpowiedzi. Jeszcze dosłownie chyba 2-3 prompty, także, bo tutaj kawa jest chyba wciąż gorąca, więc nie chciałbym tutaj przedłużać. Więc jeszcze 2 pytania. OK. I tu znowu jest jakby pytanie osadzone w kontekst sytuacji. Serwer został dostarczony przez subkontraktora, czyli podwykonawcę. No i pytamy się, czy to jest jakby compliance z firmą, z umową, którą podpisaliśmy z Dellem. Więc to jest takie pytanie osadzone w kontekście sytuacji, a nie tyle o stricte co jest w dokumencie. No to szukamy po subkontraktorze. Mamy 17 wyników subkontraktor. No i klasycznie, w cudzysłowie, lecimy po dokumencie. Tu już wiemy, że no jest to dozwolone i zgodne z umową. Po lewej stronie jeszcze nie wiemy. No ale znowu mamy szczęście, że jest rozdział odnośnie do subkontraktorów. No i tutaj czytając to zdanie dowiadujemy się, no, że czat odpowiedział w sposób prawidłowy. No i ostatnie pytanie przed przerwą. W sumie tam powinienem do tej umowy wstawić mój numer telefonu, a nie numer do Della odnośnie do tych rozwiązań.
ale ostatnie pytanie dotyczyło numeru telefonu albo faksu, no bo to Stany Zjednoczone, więc faks chyba wciąż jeszcze wiecznie żywy. Więc zapytałem go o numer telefonu albo faksu, bo nie wiedziałem, co jest w umowie, czy telefon, czy faks. I model już wie, że jest faks i podał numer faksu 512 283 90 92. My szukamy po kontakt. No, znowu mamy trochę szczęścia, bo jest to tutaj, jest supplier, jest 512 283 90 92. I pytanie w prezentacji było o to, kto wygrał. I myślę, że tutaj wynik jest lepszy niż wyniki naszej kadry, bo tutaj mamy wynik 8-0 dla Trzyczata. Był VAR odnośnie tego jednego pytania z sesją 48, ale VAR nie potwierdził i wydaje mi się, że wynik 8-0 to jest wynik zgodny z prawdą.